Oj, może by tak nowe Jowlo? Przecież dopiero było. W styczniu? A co my teraz mamy? Luty? Holy crap! No dobra, zacznijmy następny Jowlo. Jeden malutki szczegół na sam początek. Do tego odcinka mam tylko 3 newsy. Oto dowód. Także jeśli chcecie 10 minut odcinka, to możemy zaczynać teraz. Od roku siedzę w szaleństwie, bindy mam ciasne jak majtki grycanki. Okej, może znajdzie się trochę więcej newsów. Na sam początek miesiąc przerwy, trochę wyjaśnienia, dużo się dzieje. Słuchajcie, jeśli macie okazję, wpadajcie do Leeds. Zaczynamy, ja osobiście zaczynam tutaj działać, ale w imieniu całej drużyny, także będę mówił w liczbie mnogiej. Rozpoczynamy warsztaty, rozpocząłem występy, zapoznałem się z świetnymi ludźmi, z M4 Family, z Inka, pozdrawiam, do tego restauracja Jagoda, oj masa ciekawych rzeczy. Co ważne, nagranie pojawi się teraz tutaj, krótkie z występu. Od razu wam powiem, że my nie jesteśmy, wiecie, ekipą Jojo Factory, która jedzie kręcić klip, więc nie mamy dronów, nie mamy 3 kamer. Także dlatego link jest w opisie i to jest wideo niepubliczne, także nie wyszukacie tego, nie będziecie mogli nigdzie indziej trafić do tego miejsca niż z linku poniżej. Jest to statyczne ujęcie 3 minuty tam bodajże mojego występu, który zrobiłem, z którego sam jestem zadowolony. 2-3 pomyłki, oczywiście najważniejszy wstęp, czyli follows, zawaliłem, no ale reszta w miarę, tam raz zapomniałem rutyny. Także bardzo fajnie żeśmy się bawili, do tego z grupą tancerską Best Breakers, także też props za to. Zdjęcia, również link do albumu na Facebooku niestety, także jeśli jeszcze, like honestly, still, ale tak serio, jeszcze nie? Jeszcze? Także jeśli jeszcze nie założyłeś konta na Facebooku jakiegokolwiek, polecam, żebyś to zrobił. Zostaniesz na bieżąco z naszymi takimi aktualnościami, które niekoniecznie pojawiają się w formie filmu, czy tutaj na przykład Jowlo na kanale, a będziesz wiedział, co się dzieje, może jakiś drobny giveaway czy coś, to też wiadomo na Facebooku. A jeśli jesteś jednym z tych rodziców, który właśnie mnie widział i zastanawia się, czy fajnie by było zabrać dziecko i pokazać mu, nauczyć go jojo, oczywiście, że tak. Także info również będzie u nas na Robaczym Joju, będzie w grupie o zabawie klockami Lego, gdzie większość rzeczy się rozgrywa, że tak powiem. I będzie też info pewnie na Ince, wiecie, postaram się do was dotrzeć, także zapraszamy. Dobra, a gdy już mamy najważniejsze za sobą, czyli dlaczego nie było Jowlo, dlaczego nie ma tutoriali, tutoriale będą. 100. odcinek chcę przerobić Taichu do końca, zmieścić 2 sztuczki w jednym, ponieważ tam jest ten segment z Slackiem, z Revolutions i zakończenie z Bindem, także obiecuję, że to będzie moim priorytetem. Jest to dosyć, wiecie, ciężkie, ponieważ trzeba się zmieścić z wytłumaczeniem wszystkiego, a im dłuższy trik, tym więcej czasu zabiera tłumaczenie. Nie chciałbym, żeby tu był odcinek dłuższy niż 10-11 minut, także wiecie, musicie ze mną poczekać. Natomiast dajcie koniecznie znać, jeśli chcielibyście więcej takich trików, powiedzmy, obrazkowych, czy takich bardzo podstawowych. Zaraz pewnie będę pokazywał mały triczek z Green Triangle, 4 w jednym, także takie proste hopsy. Także dajcie znać, czy fajnie jest pooglądać też takie triki, bo ja nie wiem, wiecie, ja 2 lata prowadzę już ten kanał i ludzie, czy wy machacze, no też rośniecie z nami, tak? Polepszacie swojego skilla, więc nie wiem ile jest widowni takiej, która dopiero zaczyna, ile jest takiej, która już wyczekuje tylko tych bardziej zaawansowanych trików, ale nie naszych. I pewnie też jest bardzo mała garstka takich fanów, którzy naprawdę lubią nasz styl machania, czy mój styl machania w tym wypadku i czekają na triki autorskie ode mnie, a te to wiecie, to jeszcze chwilę. Jestem taki słaby. Dobra, bo my to pitu, a grube świnie się pasą. Także jeśli chodzi o premiery nadchodzące, czy takie, które ja osobiście jestem podekscytowany, prawdopodobnie nie będzie mi dane spróbowanie tych joj, ale podekscytować się można, prawda? Więc ja mam na uwadze tytany. Kto choć raz miał tytana w ręku, to zrozumie. Salty od Axis.
Muszę powiedzieć, że wygląda trochę jak mój Dream, dla porównania, natomiast bardziej wydaje się taki wygładzony, taki dobre, jojko, dobre. Także wiecie, nie taki bulldog, tylko taki fajny. Także zobaczymy. Natomiast The Rook z Two Sick Yo-Yos, muszę powiedzieć, że wygląda ok. Co przy Tytanie jest... Powiem tak, fajnie jest jak produkt zachęca do kupna, tak? Jeśli wygląda oryginalnie albo wygląda zachęcająco, co niekoniecznie musi oznaczać oryginalność, ale jeśli wygląda po prostu tak, że no wiecie, ja bym chciał go kupić, to takie subiektywne mocno odczucie i w tym wypadku no jednak wygrywa Salty, szczególnie, że Salty będzie budżetowym metalem za tytanem za $250 już w cenie retailowej, także jeśli chłopaki zamierzają zrobić jakiś wczesną premierę albo może dla jakiejś zamkniętej grupy, oni chyba tego nie będą crowdfundingować, ale jeśli to miejcie oko na ich fanpage, ponieważ może jest szansa, że wiecie, zgarniecie tytana za $199. Także jak ktoś sobie kiedyś ostrzył ząbki, to i nigdy go nie było stać, to jest najlepszy moment, żeby zacząć oszczędzać, ponieważ to pewnie jeszcze będzie z parę miesięcy. Nie wiem, jak chłopaki ogłaszają szybko swoje plany. Równie dobrze może być ze 3 tygodnie, bo kompletnie nie wiem, gdzie jest produkcja, jeśli chodzi o ten Salty, ale możecie już zacząć oszczędzać, jeśli chcecie mieć tytana u siebie. Do tego The Rook, nie dokończyłem. The Rook wygląda tak standardowo, bardzo standardowo. Competition ready, przyjemny kształt, no ale no, ja takich joj to mam, wiecie, trochę. Także i The Rook, nie wiemy jaka cena jeszcze. Miejcie na uwadze, że Two Sick Yo-Yos to jest firma z Ameryka, więc nie wiem, czemu macie mieć to na uwadze. Dobra, dalej. No sobie, chciałem tego newsa zacząć od, czy są to jacyś fani Clive'a, ale po tym jak zamieściłem post, co byście brali i dałem wam do wyboru, czy nową orkę, bądź też ten Borealis za $150-160, bądź też mint, używany, ale mint chyba tam nawet był inbox, Leviathan 5 od Turning Point, to jest ten bimetalowy typ, tych lewiatonów to tam chyba aż do numer 8 było, także to jest ten bimetal, zdjęcie oczywiście jest. I on kosztuje normalnie $250, ja go mogłem dostać za $135 już z wysyłką. Jako że Clive nie liczy za wysyłkę, także traktujemy 160 versus $135, no i za 160 mamy orkę Borealisa, za 135 Turning Point, oni są chyba z Japonii. W każdym razie zapytałem się na pogawędkach i muszę wam powiedzieć, że aż mnie zdziwił odzew, po prostu dosłownie 9 na 10 to był Clive. Rozumiem hype, ale wiecie, jakby to mam powiedzieć, trochę jest tak, wiecie, z tymi pytaniami co wybrać, że tak człowiek tak naprawdę wie co chce, nie? Tylko chce się upewnić, że jakby się zapytał wśród znajomych, to żeby później nie było siary, a ja bym wybrał tego drugiego, ten też fajny, a wiecie, nie? Żeby mieć poparcie. Człowiek lubi mieć poparcie, więc zapytałem, no i o dziwo nikt nie zwrócił uwagi na cenę, nikt nie zwrócił uwagi na model, poza jedną chyba osobą. I w związku z tym, no, nie zdecydowałem się na żadną z tych joj, natomiast no, w związku z tym Big Dipper... Premiera. Niedługo. $35 chyba. Za monoplastik. Moim zdaniem trochę dużo. Say what? Nie będę tutaj się hypował, że to Clive. Dużo. Plastik. Replay Pro. $20. Prawie dwukrotna cena. Za co? Wykonany w Chinach, żeby nie było, bo jeszcze jakby był w Kanadzie, to wiadomo, nie? Tak jak Yeti by kosztował $60, to jeszcze lepiej. No ale w Chinach? Praktycznie za znaczek Clive'a wydaje mi się, że płacicie $15, czyli 50-60 zł. Prawie połowę ceny. Ja na pewno spróbuję i myślę, że dam wam znać, czy warto, bo nie jest to jakiś duży wydatek, ale trochę odstrasza. Ten napis Made in China trochę odstrasza i zostawię to w tym momencie. Czekam na lincz! Na sam koniec taki troszkę poważniejszy news, który może zmartwić poważnie, nie wiadomo jak to daleko zajdzie, natomiast
zahacza konkretnie o naszą niszę, że tak powiem, sportową, ponieważ o co chodzi? PiS planuje przywalić podatek. PiS planuje przywalić podatek i to taki podatek, że nikt nie wie o co chodzi, nikt nie wie jak to będzie, niby już ustawa jest, niby już ją pchają. Ja wam dam linka tutaj, jak zwykle pozdrawiam forum Alejoja, tam admin bardzo fajnie zawsze newsy z kieszeni wyciąga, jak jestem w desperacji, brakuje mi do odcinka, ale to jest dość poważna sprawa, ponieważ większość z was, jak wiecie, kupuje w sklepach internetowych zagranicznych, albo na serwisach aukcyjnych typu eBay, albo poprzez, prawda, sklep szluśny, tam wiadomo, nie będę nazw wymieniał, bo jeszcze nikt nam z nich nie płaci za to. Haha! Dobra. W każdym razie podatek siądzie na wszystkie sklepy zagraniczne. Z tego co wyczytałem w tym artykule, on jest taki trochę pogmatwany. No tak, o co chodzi? Zamówicie jakiś produkt i ten, który wam sprzedaje, będzie musiał albo uiścić podatek od tego produktu, od samej sprzedaży internetowej, albo będzie musiał załączyć taką ulgę czy zwolnienie z podatku, tak? Parę rzeczy, co się dzieje dalej. Jeśli takowej nie umieści albo nie zapłaci podatku, to opłatę ponosi przewoźnik, który jest nieokreślony w tym całym czymś. Like, honestly, what the fuck, peace? What the fuck? Wracając do tego molocha, jest nieokreślony ten przewoźnik. Prawdopodobnie będzie to firma kurierska, no ale jeśli to będzie firma kurierska, no to wiadomo, że jak ja bym był właścicielem i ja tylko przewożę i ktoś mi próbuje dostać podatek, no to jeśli ja to dostarczę, tak, bo to jeśli dostarczysz, to wtedy przewoźnik będzie miał dowalony podatek, jeśli dostarczy. Więc co robi przewoźnik? Fuck it, I'm not gonna deliver it. Nie dostarcza, no i co się dzieje dalej? No wszystkie te się odbijają, wracają z powrotem do Chin, do jakiegoś pana Xingjiao z Puentang, prowincja Muang. I co on ma zrobić? No on nie wie, tak? No weszła jakaś regulacja, a nie po to jesteśmy w Unii Europejskiej, a nie po to jesteśmy w tym, że oni sobie teraz będą, ja wiem, że oni są ja nawet nie mogę, już 7 raz kręcę tą scenę, no nie mogę, bo o polityce nie da się gadać na spokojnie, szczególnie o takiej. Słuchajcie, zanim przejdziemy do triku, porady technicznej, dzisiaj to będzie bardziej trik, jakoś tak nie mam żadnej porady dzisiaj dla was. W każdym razie będzie to trik związany z National Recreational Yoga Association, czyli grupie na Facebooku, gdzie teraz trwa tydzień trójkątów. W każdym razie jeden z niemachaczy, o dziwo mamy też takich widzów, zapytał nas, jak to jest, jak my zapamiętujemy kombinacje, jak się uczymy trików i jak to później trzymamy w pamięci. No, poza oczywistą odpowiedzią powtarzanie. Ja mam coś takiego, jak się uczę, że obserwuję swoje ciało i to, co jest bliżej ciała, jest do wewnątrz, to, co jest poza ciałem, czy oddalone, jest na zewnątrz, prawda? I tutaj też wchodzą ręce. I w związku z tym, jak muszę wykonać przerzut, czy obrót, czy przeskoczyć przez jedną z dłoni, wtedy wiem, czy muszę wyskoczyć na zewnątrz, do wewnątrz i oczywiście z jakiej formacji, ale ta metoda działa też na wszystkie inne dziedziny życia. Możecie sobie kojarzyć bądź zapisywać. Ja często też sobie zapisuję, może nie wszystkie triki, ale szczególnie własne. Albo nagrywam, albo zapisuję na przykład początek, że na przykład robię slack do rista i potem przypominam sobie cały trik już mechanicznie. Działa to też w innych miejscach, jak już wspomniałem. Na przykład u mnie w łazience ja sobie robię tak, żeby się nie pomylić, wiecie, to mydło to jest takie zwodnicze. To sobie napisałem i mam mydło do twarzy i do dupy. Proste? Proste. Będę ładnie pachniał w tym miejscu, w którym powinienem? Będę. Zwycięstwo! I na sam koniec triczek z trójkątami. Bo czemu nie? Łej, to by było na tyle. Dotarliśmy do końca 5. Jowlo. Fanfary! No, tym razem dodałem. Dzięki wielkie za uwagę. Jeśli się podobało, wiadomo, zostawcie łapkę w górę. Bardzo nam to pomaga. Jak widzicie, szczególnie jeśli chodzi o motywację. Zostawcie komentarze swoje na dole, co sądzicie o Tytanach, co sądzicie o nowych zagrywkach naszego wspaniałego rządu i co sądzicie o nowym Deeperze. No, to już pewnie wiem, jakie będą komentarze, przynajmniej części z was. W każdym razie dzięki wielkie i widzimy się w następnym.
Cześć! Jaki od roku siedzę w szaleństwie. Bindy mam ciasta jak majtki grycanki. When spirits are low, I'll turn your doubts into hope. Just put your trust in me and follow me to victory. It's never too late, we could still turn this our way. Just put your trust in me and follow me to victory. And follow me to victory. Level 1 in Vic I made while I was watching Trick to cheat. The buffs are all gone, their jugglers too strong. Talk about a really rough start. Come on, we still can win. Maybe we can try to contest Dragon. We need to get a catch. I'm gonna need your help. I cannot make this comeback by myself. When spirits are low,